Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Aleksandrem Chareckim. Rozmawialiśmy już z nim kilka razy na temat zdrowia i dzisiaj porozmawiamy o wątrobie. Witam cię. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Tak, powiedz może najpierw, ile lat doświadczenia masz w tematach pomocy medycyną ludową? Stosujemy naturalne metody już od kilkunastu lat. Ośrodek już istnieje. Generalnie na początku oczywiście było to dużo szkoleń, później ojciec jeszcze w praktyce tutaj pokazywał pewne rzeczy i oczywiście już od praktycznie 8-9 lat prowadzę ten ośrodek samodzielnie. Pomagamy ludziom przede wszystkim w naturalny sposób. Mhm. Dobrze. I teraz tak, wątroba. Jakie problemy ludzie miewają z wątrobą? Problemy z wątrobą. No właśnie to jest taki temat, gdzie ludzie nie są świadomi tak naprawdę problemu z wątrobą. Dlaczego? Bo wątroba to jest taki organ, który nie ma unerwienia. My nie odczuwamy jego problem, kiedy on istnieje. On dopiero, kiedy mamy naprawdę bardzo poważny problem, kiedy już wątroba jest otłuszczona mocno, kiedy jest powiększona i ona uciska na przykład na prawym miejscu tutaj pod żebrzem, na przykład mamy taką kolkę w tym miejscu na przykład, albo możemy odczuwać na przykład, zobaczyć suchość jakieś na przykład w ustach, możemy mieć tak zwane wątrobowe zmiany na twarzy, plamki takie. To mogą być pierwsze objawy, gdzie człowiek tak naprawdę nie może spać, budzi się w nocy między pierwszą a trzecią, gdzie nasz organ wtedy, wątroba, najlepiej się regeneruje. To są pierwsze oznaki, gdzie ludzie mają już problem, ale są tego nieświadomi tak naprawdę, a to jest jeden z ważniejszych naszych organów, który wykonuje prawie że praktycznie 200 funkcji w naszym organizmie. Jest bardzo odpowiedzialny. Dobrze, a czy są jakieś profilaktyczne sposoby, żeby utrzymać wątrobę w zdrowiu jak najdłużej? Profilaktyczne. No jak najbardziej tak, można wiele rzeczy zrobić. Możemy na przykład rano, jak wstajemy, napić się ciepłej wody, może troszkę dolać tam na przykład troszeczkę cytrynki, sobie parę kropelek, żeby pobudzić naszą wątrobę do wydzielenia tej żółci, żeby nasz organizm lepiej funkcjonował. Wątroba, jak i każdy inny organ, lubi też ruch, czyli w trakcie ruchu jemu łatwiej te wszystkie procesy uruchamiać, czyli przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, nawodnienie, ruch. Oczywiście jak najbardziej wątroba lubi też gorzkie rzeczy, na przykład goździki są bardzo fajne rzeczy. My mamy na przykład mieszankę przeciwpasożytniczą, którą bardzo świetnie oddziałują wroty, czpion, goździki, gdzie świetnie oddziałują właśnie na pracę wątroby, gdzie uruchamiają tak naprawdę większą produkcję żółci. I tutaj podstawowe rzeczy to jest olej z astropestu, my też stosujemy w naszym ośrodku, który również usprawnia pracę wątroby, również jeli. To są rzeczy tak naprawdę podstawowe, gdzie ludzie większość mają u siebie w domu, ale niestety nie stosują, no bo niestety nie wiedzą, że warto o nią dbać, ponieważ że wiele osób, wiele dolegliwości, które się uruchamiają, zaczyna się, że już wątroba praktycznie już jest zapchana. To jest tak samo jak główny filtr w naszym samochodzie i kiedy my o niego zadbamy, to samochód będzie długo jak najbardziej jechał, ale jeżeli my o nim zapomnimy, no to niestety po już 30, 40, a tym bardziej 60, niestety zaczynają się różne dolegliwości. I te różne dolegliwości niestety związane z wewnętrznym naszym stanem naszego organizmu, czyli wszystkie nasze wewnętrzne organy już się niestety zapchały. To może być oczywiście stres, to może być oczywiście złe żywienie, to mogą być złe nawyki tak naprawdę, tak? Gdzie na przykład teraz jak widzimy, siedzimy na przykład w pracy, tak? A ruch to też jest zdrowie. Więc warto oczywiście o takich zwykłych, podstawowych rzeczach pamiętać. No dobrze, no to przejdźmy do jakichś takich większych problemów. Cukrzyca i insulinoodporność. Co tutaj możemy zrobić? No, z cukrzycą właśnie jest bardzo ciekawy temat, ponieważ wiele osób myśli, że cukrzyca jest nie do uzdrowienia. Według medycyny akademickiej my tylko dostajemy leki i tak naprawdę po prostu kontrolujemy, czy ta cukrzyca po prostu jest w normie, poziom cukru jest w naszym organizmie w normie. A to jest błędne koło, ponieważ my tak naprawdę jakbyśmy wykupili po prostu abonament na leki. I nie ma żadnej poprawy tak naprawdę. Nie? Jeżeli chodzi o insulinooporność,
Możemy sobie to wyobrazić, że na przykład komórka naszego ciała to jest dom, a insulina to jest klucz. I ten klucz, który otwiera drzwi. I żeby wpuścić do środka nam glukozę i energię naszą, kiedy jemy za dużo, za często, organizm produkuje tyle tej insuliny, że ten zamek w naszych drzwiach po prostu się psuje. Komórka staje się oporna i glukoza zostaje tak naprawdę we krwi, niszcząc nasze naczynia krwionośne. A komórka nasza krzyczy z głodu. I pierwsze objawy to jest naprawdę, jak tego już wspominałem, to jest spadek energii na przykład po obiedzie, tak zwany zjazd. Po prostu mamy ochotę spać. Do tego dochodzą ciągła ochota na słodycze i na przykład oponka brzucha, która niestety nie da się rzucić. Ja miałem taką niedawno pacjentkę, która w naszej akademii miała pani Ania, 35 lat. Ona chodziła po lekarzach, badała tarczycę, stosowała dietę 1200 kalorii i tyła tak naprawdę prawie że na patrzenie samej wody. Była po prostu załamana, ale wystarczyło, że wprowadziliśmy u niej odpowiednie zabiegi regeneracyjne, wyczyściliśmy jej stany zapalne i jej komórki znów zaczęły słyszeć insulinę. Waga sama zaczęła się tak naprawdę normować, a energia wróciła w kilka dni. I tak samo tutaj, jeżeli mamy problem z cukrzycą, tak naprawdę to pierwszym winowajcą to jest nasza wątroba. Ona przestała właściwie funkcjonować. Ona jest winowajcą tego, że mamy problem i możemy to wycofać. Nawet osoby, którzy już kilka lat przyjmowali jak najbardziej insulinę, udawało się nam wycofać. Cukrzycę typu drugiego spokojnie, w naturalny sposób można zlikwidować. No tutaj trudno powiedzieć, że to wątroba jest winna temu. To wątroba też jest ofiarą w jakiś sposób, nie? I później to przekazuje dalej. Okej, a detoks. Co powiesz o tym detoksie, który został opisany w książce Morica, czyli olej, cytryna i tak dalej? Opisana metoda Morica, tak samo Tombaka, tam i innych osób, którzy stosują oczyszczanie wątroby na bazie oleju z cytryną, są świetne. Mamy również swoją metodę, która jest bardziej dopracowana, wykorzystując również olej z cytryną, ale ona ma więcej składników do zastosowania. Polega to mniej więcej takie w dwóch słowach możemy powiedzieć, że mamy 2 dni przygotowawcze, lekkie głodówki, gdzie stosujemy w tym przypadku wodę mineralizowaną, sok jabłkowy, ziołolecznictwo, przeciwpasożytniczą terapię jak najbardziej powinniśmy wykonać. U nas w ośrodku mamy więcej troszkę tych zabiegów, które przygotowują nasz organizm tak naprawdę do udrożnienia, czyli wydalenia tych naprawdę tej kanalizacji naszej, czyli żebyśmy mogli te wszystkie zanieczyszczenia łatwiej wydalić. I wtedy, kiedy nasz organizm tak jest przygotowany, to ma łatwiejsze zadania do wydalenia przede wszystkim większej ilości zanieczyszczeń. Po drugie, ten efekt uboczny następnego dnia, kiedy my mamy złe samopoczucie, ono jest praktycznie trwa tylko 1 dzień. Inne metody, które wielokrotnie sprawdzaliśmy i osoby, które do nas przyjeżdżali, opowiadali, że oni spróbowali jedną, drugą, trzecią i niestety samopoczucie po różnych metodach często się dzieje tak, że człowiek tydzień nawet ma złego samopoczucia i niestety jak właśnie człowiek się dowie, że ma zrobić to, czyli oczyszczanie wątroby, zgodnie z instrukcją, która jest opisuje, że tyle może być powikłań, no to niestety się boi i rezygnuje. No i niestety wtedy pierwszy kontakt z nami, my uczymy, człowiek wyjeżdża do domu szczęśliwy, robi bezpiecznie to jak najbardziej w domu. I to jest kluczowe, żeby przede wszystkim brak tej profilaktyki domowej, żeby o siebie w domu zadbać. My dlatego właśnie uczymy. My mamy też tak samo wiele informacji i książki, i YouTube, kanały, i inne informacje docieramy do ludzi, żeby przeszkolić, wytłumaczyć, że natura też może wiele rzeczy działać, nie tylko leki, które są dostępne w aptece. Czyli w zasadzie to jest kwestia wiedzy, bo wszystkie środki do tego są dostępne, tak? O to chodzi. No, jak najbardziej, jeżeli tak naprawdę wystarczy mieć gotową instrukcję, to są składniki, które powiedzmy, że ogólnie dostępne. Jeżeli zrobimy to wszystko zgodnie, poetapnie, wyszczególnione, wszystko jest opisane, to praktycznie większość osób może spokojnie sobie to w domu zrobić. I my temu właśnie polecamy. Brak na dzień dzisiejszy edukacji zdrowotnej powinno tak naprawdę być
w szkołach już pewne rzeczy przekazywane być, żeby człowiek mógł o siebie w przyszłości zadbać, ale no niestety wiemy jaki system jest, on nie jest zainteresowany. My wiemy, że jak coś potrzebujemy, idziemy do specjalisty, do lekarza, idziemy później do apteki i błędne koło niestety, ponieważ tylko likwidują tylko same objawy, a przyczyny są w środku naszego organizmu. Zostają. Dobrze, a stłuszczenie wątroby, czy tego typu oczyszczanie również pozbywa się nadmiaru tłuszczu, czy tylko tych złogów, tych kulek? Praktycznie każdy problem, czyli na przykład stłuszczenie wątroby, powiększenie, martwość wątroby, czy alkoholowa, czy inna, można naprawić tak samo tym oczyszczaniem. Tylko kwestia tego, czy to powinno przeprowadzone być wystarczy jednokrotnie, profilaktycznie, lub jeżeli jest bardzo poważny problem, to trzeba zrobić to kilkakrotnie. Dlaczego? Dlatego, że wątroba składa się z 4 płatów i ona się niestety za pierwszym razem, pierwszym oczyszczeniem nigdy dobrze się nie regeneruje. Potrzebujemy to przeprowadzić kilkakrotnie. My na przykład w ośrodku robimy to raz w tygodniu, efektywnie oczyszczamy i człowiek co tydzień młodzieje, uzdrawia się i wyjeżdża jak najbardziej szczęśliwy i to samo możecie też w domu spróbować zrobić, jak najbardziej. Bo z tego co pamiętam w książkach jest zalecane, żeby robić to nie częściej niż chyba raz na 2 tygodnie, czy raz na miesiąc, jakoś tak to było, nie? A tutaj W u was wielu jest... książkach jest powiedziane, że powinniśmy to robić na przykład raz na kwartał, gdzie mamy na przykład pełnię najlepiej, ale zwróćmy uwagę na to, że te książki, które były wcześniejsze pisane, to było kilkanaście, kilkadziesiąt lat wstecz, gdzie mieliśmy lepsze środowisko, lepsze produkty, mieliśmy lepsze, zdrowsze życie tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, jak nasze rodzice żyli, tak? Na dzień dzisiejszy niestety coraz bardziej siedzimy, czyli mniej się ruszamy. Coraz większe mamy produkty dostępne w markecie, idziemy do marketu, to widzimy, że 60, 70, a nawet 80 produktów to są przetworzone produkty, które zawierają konserwanty, ulepszacze, słodycze, więc wszystko to tak naprawdę magazynuje nasz organizm, on nie jest w stanie tego dobrze przetworzyć, więc co się dzieje? On się zapycha, tak? On próbuje to zrobić, ale nasz organizm nie jest samochodem, który będzie chemię przetwarzał. Absolutnie, on potrzebuje normalnego, dobrego paliwa, żeby tak naprawdę funkcjonować prawidłowo. Ale jeżeli dostaje samą chemię, gdzie my tego nie widzimy. Dlaczego? Bo producent teraz spożywki, każdy praktycznie, świetnie umie, jest na tyle się rozwinęła tak naprawdę chemiczne produkty, które my nie widzimy gołym okiem, co tam jest zawarte. Więc jeżeli byśmy na przykład ograniczyli, nawet zmienimy produkt jeden na ten bardziej zdrowszy, który jest mniej przetworzony, to zdrowie, ja nie mówię, że dzisiaj, ale za kilka tygodni, za kilka miesięcy zaczyna się poprawiać. Więc odstawmy na przykład nawet słodkie napoje albo przyjmowanie na przykład codziennie z kawą jakieś na przykład cukierki, na przykład sztuczne cukry takie. Jeżeli to już zaczynamy ograniczyć, to już lepsze samopoczucie jest. No tutaj jeśli chodzi o wątrobę, to też duże znaczenie mają emocje, bo wątroba trzyma w sobie złość. Jeżeli człowiek dużo zionie złością na zewnątrz, to w pierwszej kolejności dotyka to jego wątrobę. Nie? Oczywiście tak zwany stres, kortyzol i tak dalej, to nie tylko działa tak naprawdę negatywnie na nasz wątrobę, ale na całe nasze ciało. W trakcie stresu nasz organizm się skurcza, czyli blokuje tak naprawdę przepływy, czyli ta żółć, która ma się wydalić, żeby przetworzyć te produkty, które my zjedliśmy, to ona nie jest w stanie to zrobić odpowiednią ilością. I tak jest zawsze. A zobaczcie, my praktycznie cały czas teraz na przykład w większych miastach wszędzie spieszymy się w stresie, żeby dotrzeć do pracy, po pracy, żeby zdążyć na przykład dojechać później do sklepu później do domu trzeba dzieci odebrać i tak dalej, i tak dalej. Albo jeszcze szef tam jeszcze na przykład dokucza, że my jeszcze coś źle zrobiliśmy i tak, ciągle jest tak naprawdę problem. Ja już nie mówię, wspominam o ciągłym stresie, gdzie na przykład niestety ktoś może w rodzinie zmarł, i człowiek tak naprawdę nad tym ubolewa nie tylko kilka dni, ale kilka miesięcy nawet. I tak naprawdę ten właśnie ciągły stres jest najgorszym, co może być. Bo ten stres, który na przykład my chwilowo mamy, czyli na przykład pozytywny, taki, który na przykład my uprawiamy sport, albo chwilowo tam coś wykonujemy krótkiego, takiego, że on jest naprawdę dobry, bo to jest trening naszego organizmu. Ale ten, który długotrwały jest,
To jest najgorsze, ponieważ my wtedy nie myślimy, czy dobrze zrobiliśmy, czy nasz organizm tak naprawdę w ciągłym stresie, co dzieje się w naszym organizmie. Nasza cała krew tak naprawdę nie trafia do naszego organizmu, tylko do mięśni, szykuje się do tego, żeby tak naprawdę uciekać i walczyć. Dopiero człowiek, jak jest uspokojony, to wtedy wszystko wraca do normy. My się po prostu w środku, tak jak mówimy, przypalamy się, tak? Można to określić do takiego stanu, jak na przykład motocrossy mają, oni pracują nie na kilometry, tylko silnik pracuje na motogodziny. I kiedy on pracuje na najwyższych obrotach, on po prostu się zużywa szybko. I tak samo się dzieje z naszym organizmem. My w ciągłym stresie nie myślimy, czy mamy się napić wody, czy mamy się ruszać, czy mamy o siebie w jakiś sposób zadbać, tylko jesteśmy w ciągłym stresie, biegniemy. I to jest później niestety się odbija na naszym zdrowiu. Powinniśmy się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, uspokoić, napić się wody na przykład, co Państwu polecam, pooddychać na spokojnie, wolniej, nie tak jak piesek na przykład, to jest w stresie, ale na spokojnie, nawet czasami zatrzymać to powietrze, żeby zastanowić się dookoła, co u nas się dzieje, żeby wyciszyć się tak naprawdę, żeby ten organizm miał chwilę dla siebie. Polecam. By być w tu i teraz. Dobrze, no to tak podsumowując, jak wygląda bezpieczny proces regeneracji, ogólnie metabolizmu naszego, nie tylko wątroby, ale metabolizmu, tak krok po kroku. No tutaj, jeżeli chodzi o metabolizm, powinniśmy zwrócić uwagę, że nasz organizm nie pracuje tak samo jak wcześniej. Było to kilkadziesiąt lat wstecz, tak? Teraz my jesteśmy przebodźcowani wszystkimi tymi informacjami, które nas wprowadzają w stres, tak jak właśnie rozmawialiśmy. Ten metabolizm funkcjonował wcześniej zdecydowanie lepiej, bo byliśmy ciągle w ruchu, czyli my musieliśmy wyjść, na przykład zobaczcie 200-300 lat temu, żeby coś zjeść, musieliśmy to upolować, czyli człowiek miał więcej ruchu, więcej świeżego powietrza, czyli mógł wyjść na przyrodę, pooddychać świeżym powietrzem, pooglądać na tę zieleń, na to słoneczko i tak dalej. On czasami też nie przyjadał się, to znaczy, że kiedy musiał to, nie tak jak teraz idziemy do sklepu i mamy obfitość wszystkiego, kupujemy i przyjadamy się. Właśnie to jest błąd, bo nasz organizm potrzebuje czasu, żeby to przytrawić. My powinniśmy troszkę zmniejszyć nasze porcje, żeby się nie objadać. Kiedy my już czujemy, że zjedliśmy na tyle, że nam chce się odpocząć, bo mamy pełny brzuch, to już za późno. Nawet według medycyny chińskiej jest powiedziane, że powinniśmy zjeść 80% naszego tak naprawdę głodu. Czyli jak już czujemy, że już początek, że już zjedliśmy i nam to wystarczy, to już nie przejadamy się, czyli nie dokładamy sobie drugiej, trzeciej porcji jakiegoś smacznego oczywiście produktu. Nawet takie metody są, które okienka żywieniowe, tak? 8 godzin jemy, 16 godzin nie jemy. Są głodówki jednodniowe na przykład. Ja na przykład dla siebie praktykuję jeden dzień poniedziałek mój, to jest taki dzień, gdzie ja nie stosuję, na przykład nie jem stałych produktów, czyli nie mam na przykład obiadu czy kolacji, tylko mam napoje, czyli woda, herbata, ziółka, które piję, tutaj przyjmuję. To są rzeczy, które dają możliwość naszemu organizmowi odpocząć od tego, co cały czas my go bombardujemy. Ja już nie wspominam o tych toksynach, które tak naprawdę codziennie do nas trafiają. My nie jesteśmy w stanie tak naprawdę na co dzień obronić się przed tym, co my zjedliśmy, bo my nie mamy komputera, który by po prostu położyliśmy na skaner, on by nam przeskanował, chociaż są takie urządzenia, które mogą nieprzetworzone produkty zbadać, ile tam pestycydów czy innych chemii jest, ale kto będzie chodził normalnie i badał każdy produkt, a jeżeli jest przetworzony no to tym bardziej ciężko na to stwierdzić. Więc tutaj warto dać po prostu wolną chwilę naszemu organizmowi, żeby on o siebie sam zadbał, bo nasz organizm jest uniwersalną taką maszyną, która potrafi samo się regenerować. Ale my niestety sami nieświadomie mu w tym przeszkadzamy. To jest bardzo ważne, żeby troszeczkę wyluzować, dać mu chwilę, napić się więcej wody, troszeczkę więcej ruchu i jesteśmy zdrowsi. No ale wiadomo, są
ludzie, którzy często przyjmują już większe problemy zdrowotne, są poważniejsze choroby jednostkowe, czasami nawet takie poważne jak onkologie nieuleczalne, no niestety to wtedy już takie metody nie działają. No i w tym przypadku niestety wtedy przyjeżdżają do nas do ośrodka, żebyśmy my mogli im pomóc. Ale w domu naprawdę warto zapobiegać i dbać o siebie, żeby nie doprowadzać do takich rzeczy. No dobrze, no to wielu ludzi stosuje domowe detoksy. Jakie błędy najczęściej ludzie popełniają, żeby tego uniknąć przy detoksach domowych? Największym problemem detoksu, gdzie my zastosujemy na przykład tam czy głodówkę, napicie wody, albo jakiś na sokach jesteśmy często, jest bardzo popularne, albo inne rodzaje. Problem jest taki, że to jest błędne koło. Dlaczego? Bo te wszystkie toksyny, patogeny czy pasożyty nawet, próbując wyjść z naszego organizmu, nie mają możliwości, bo wiele osób na przykład mają zaparcia, nie piją odpowiedniej ilości wody, czyli ta kanalizacja jak w naszym domie nie jest drożna. Nie są w stanie po prostu tego wydalić w odpowiednim czasie. I co się dzieje wtedy? Te toksyny wchłaniają się znowu do nas do krwobiegu. Jeżeli one się wchłaniają, to znowu nas zatruwają, mamy złe samopoczucie, zły nastrój, mamy bóle głowy, mamy problemy na przykład skórne mogą w tym przypadku występować i to się później napędza. Dlatego zawsze, kiedy przeprowadzamy oczyszczania jakiekolwiek naszego organizmu, czy głodówka, czy jakieś tam metody, pamiętajcie, żeby zrobić przede wszystkim, zadbać o to, żeby nasza kanalizacja, nasz system limfatyczny był sprawny, żeby co najmniej codziennie chodzić do toalety, żeby to wypróżnić, pić większej ilości wody. Również można w tym przypadku, kiedy jesteśmy przygotowani do tego, żeby się oczyścić, możemy zrobić na przykład sobie lewatywy, na przykład nawet ze zwykłą wodą, żeby tak naprawdę to wypłukać. I wtedy będzie lepszy efekt. No ale niestety ludzie tego nie świadomi. Lepiej kupić suplement diety, który napisane jest detoks, człowiek zaczyna jeść, efektu brak, no i niestety później inny efekt uboczny, który niestety jest albo i nie ma czasami nawet na opakowaniu. I takie jest później błędne koło. No dobra, myślę, że większość tematów związanych z wątrobą poruszyliśmy. Czy coś jeszcze zapomnieliśmy na koniec? Jakbyś mógł tak podsumować? No, tak jak mówiliśmy, że wątroba jest bardzo ważnym organem, który warto zadbać i jeżeli ona zaczyna nam dokuczać, to już są poważne problemy, więc jak tylko czujemy tutaj z prawej strony od dolnego żebra jakiekolwiek kucie, jakakolwiek dolegliwość, no to wtedy już sygnał, że to już poważny temat. Dlatego, żeby do tego nie doprowadzić, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, więcej ruchu, więcej wody, tam olejek z ostropestu, inne rzeczy, możecie zrobić oczyszczanie wątroby. U nas są dostępne też na naszym sklepie instrukcje, są dostępne produkty. U nas w ośrodku wykonujemy, uczymy, jak to prawidłowo robić. Można o siebie zadbać, bo jeżeli wątroba przestaje prawidłowo działać, to następuje reakcja łańcuchowa. To znaczy, że zaczynają wtedy nerki źle funkcjonować, zaczynają jelita pracować źle i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście w drugą stronę, jeżeli mamy problemy z jelitami, to też to może się odbić na pozostałych organach, bo one są blisko siebie i współpracują. Tak samo jak w samochodzie. Jeżeli jeden podzespół źle pracuje, no to niestety samochód nie jedzie z odpowiednią mocą. Możemy to naprawić nawet w domowych warunkach, jeżeli są oczywiście to niepoważne problemy zdrowotne. Polecam. Tak, o ile pamiętam, to twój tato chyba w którymś tomie w książce napisał te wszystkie instrukcje, tak? Dotyczące wątroby. Zgadza Tak, się? oczywiście. Są dostępne 4 części. Jeżeli dotyczy oczyszczania wątroby, to jest ta pierwsza część, gdzie jest opisane, jak wątrobę oczyścić, jak oczyścić nerki, jak jelita, czyli taka podstawowa rzecz, to jest pierwszy tom. Pozostałe tomy też są warte oczywiście informacje, zapoznać się, bo tam tak naprawdę praktyczna wiedza skompresowana, gdzie człowiek naprawdę może mieć to po prostu cały czas na półce czy na stole, jest co się dzieje, albo raz na jakiś czas profilaktycznie o siebie zadbać, warto mieć u siebie to na półce. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.